Do Bydgoszczy sprowadziły mnie historie o szpakach, które jeżdżą się koło opery i naśladują głosy czy melodie zasłyszane podczas prób czy spektakli. A nie tylko szpaki, również Brda, rzeka, która przepływa przez centrum wielkiego miasta, jest niezwykle cenna i interesująca ornitologicznie. Jeżdżą się wyjątkowo rzadkie gatunki ptaków, które trudno znaleźć w innych miejscach Polski. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Jak tutaj jesteśmy, cały czas coś się dzieje, cały czas jest ruch. Jest to teren unikatowy, można powiedzieć w skali naszego województwa, nawet bym się pokusił na takie określenie, że i Polski. Gdyż na tak niewielkim odcinku spotkamy duże zagęszczenia ptaków związanych właśnie z strefą Szuwaru, wiele gatunków kaczek, znajduje się też kolonia mewy śmieszki, właśnie te mewy siwe, szereg gatunków, które preferują właśnie strefę Szuwaru oczywiście, więc trzciniaki, trzciniczki, potrzosy. Tak jest, te kormorany, nawet i w Łęgnowie tutaj mają swoją taką że jakby małą rezydencję. Do 1200 osobników na kilku drzewach potrafiło być. A ile gniazd jest mewy siwej tutaj? Do 15 tak maksymalnie udało się stwierdzić, ale zakładałem je na początku maja, niektóre pary tracą te lęgi, potem przystępują ponownie, więc nieraz ciężko jest określić. Ale dokładnie. 15 par na odcinku od Bydgoszczy do ujścia Brdy. No w zasadzie od toru regatowego do mostu Kazimierza Wielkiego. Jakieś maksymalnie 3 km. To jest rzadki gatunek? Bardzo. W całej Polsce gniazduje około 2500 par. No wydaje się dużo. No, ale są gatunki zdecydowanie liczniejsze, prawda? I przede wszystkim ich takie kolonie są zlokalizowane w Dolinie Środkowej Wisły, na wyspach, na łachach wiślanych. Natomiast ta nasza tutaj populacja jest unikatowa, bo te gniazdują tutaj na rzece, wybierając przede wszystkim takie właśnie pale wystające z wody, porośnięte roślinnością. Więc te 15 par jest to całkiem niezły wynik, jeszcze biorąc pod uwagę to, że tylko na zachodnim Pomorzu i na środkowym Pomorzu w zeszłym roku było 8 par, a w tym roku nie było ani jednego gniazda. Także mewa, która zwykle ludziom się kojarzy, powiedzmy, z ptakiem morskim, tak? Tymczasem nad morzem ona już się nie gnieździ, przestała gniazdować, jest coraz rzadsza, natomiast u nas jeszcze właśnie na Brdzie te ptaki gniazdują. I co ciekawe, mają pisklęta, te pisklęta uzyskują lotność i wylatują z tego miejsca. Być może to wynika z tego, że prawdopodobnie jeszcze nie ma tutaj takiej presji ze strony norki amerykańskiej. Na Wiśle w ciągu jednej nocy norka amerykańska potrafi praktycznie zagryźć wszystkie ptaki, które gniazdują na wyspie. I kolonia przestaje istnieć. To są, zjada pisklęta, jaja, ptaki dorosłe potrafi udusić na gnieździe. Tutaj te ptaki przystępują jeszcze do lęgów i wygląda na to, że są jeszcze w miarę bezpieczne. Tam dalej jest port drzewny, jest bardzo wiele takich kół zatopionych. Widziałem nawet z mostu sporo ptaków. Może podpłyniemy, zobaczymy, jakie są gatunki. Koniecznie musimy się tam udać. I jeżeli chodzi o ten port drzewny, tu niegdyś też był. I te bale, które wystają z wody, to jest właśnie pozostałość po nich. I te mewy siwe
zasiedliły się w tym miejscu, wykorzystały ten element konstrukcyjny. Trzeba też przyznać, że woda w Brdzie jest 3-krotnie czystsza niż w Wiśle. To jest przejrzystość, widać dno wszędzie, jest sporo małych ryb, że ta jakość wody też jest znacząco dobra. Tak, więc stąd te ptaki, jak na przykład te nasze nurogęsi czy perkowski, mają doskonałe warunki do żerowania. Gdy poobserwujemy te perkowski, szczególnie w okresie zimowym, to zobaczymy, że co chwilę jakiś się pojawia na powierzchni z sternikiem. Taki ich ulubiony pokarm. Więc jest tutaj co jeść. Tam łyska na gnieździe. Też jest, widziałeś? Dobra. Okej. O, czapla. Blisko czapla. O. Wyłączę silnik, żebyśmy jak najwięcej słyszeli. Ale piękna czapla. O, ale świetne. Jak marzenie. No, rewelacja. No, słuchajcie, Co? świetne. Ale co, czapla? No, brakowało mi takiej czapli. No widzisz? W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zbudować urządzenie, które pozwoli nam bliżej podpłynąć do kaczek i ptactwa wodnego. Wybór padł na bobra, ponieważ bobry są roślinożerne i z zasady nie powinny budzić emocji wśród ptaków wodnych.
Zbudowaliśmy bobra, by móc blisko podpływać do ptaków. Nie udało się, boją się go strasznie, ale znaleźliśmy dla niego zupełnie nowe, fascynujące zastosowanie. Bydgoszcz to nie tylko Brda, ale również kanał bydgoski, który na swoją ostoję wybrało wiele rzadkich gatunków ptaków. Pierwszy kanał bydgoski oczywiście już związany z wspaniałymi pomysłami polskich budowniczych jeszcze XVI-XVII wieku. W XVIII jednak wieku pomysł Franciszka Floriana Czakiego już był w pewnym sensie zrealizowany, przelany na papier. Powstał pierwszy właściwy plan związany z kanałem bydgoskim. Niestety te plany spełzły na niczym. Konfederacja Barska, późniejszy pierwszy rozbiór Polski i niestety nie udało się zrealizować kanału bydgoskiego jeszcze w czasach Polski. Do pomysłu powrócił dopiero Fryderyk II Hohenzollern, czyli król pruski. Sama budowa kanału bydgoskiego była poprzedzona jeszcze ściągnięciem w rejony Bydgoszczy osadników w liczbie od 8 do 10 tysięcy do tych takich największych prac. Największych prac, które trwały w latach 1773-1774 i tutaj zaledwie 1,5 roku wystarczyły, żeby wybudować kanał o długości niespełna 27 km, który był oczywiście wyposażony w śluzy. Śluzy niestety początkowo drewniane, co za tym idzie, nie do końca trwałe. Dopiero pod koniec XVIII wieku powstały te śluzy, które dzisiaj mamy na kanale bydgoskim, oczywiście jego starym odcinku. Te śluzy powstały pod koniec XVIII wieku i dzisiaj są absolutnie fenomenem, jeśli chodzi o hydrotechnikę w Polsce. Wręcz bym powiedział w tej części Europy. A dlaczego? Ponieważ były to pierwsze śluzy w tej części Europy wybudowane z cegły. I tutaj akurat warto powiedzieć, że w państwie niemieckim to są pierwsze tego typu śluzy. A jak Pan widzi przyszłość kanału bydgoskiego? Przyszłość kanału bydgoskiego mamy jakby dwie przyszłości. Z jednej strony jedna alternatywa, z drugiej strony druga. Ta pierwsza nam pokazuje kanał bydgoski, który możemy przywrócić do gospodarki, jako drogę wodną. Z drugiej strony zostaje nam zabytkowy kanał wpisany na listę zabytków UNESCO, po którym przebiega niesamowity szlak turystyczny. No, absolutnie, gdybyśmy zapytali szypra, kapitana żeglugi śródlądowej, powiedziałby, ta pierwsza perspektywa bardziej się podoba, jest zdecydowanie ciekawsza, ale z drugiej strony mamy też turystów, ludzi, którzy dbają o historię, którym ta druga jednak perspektywa jest milsza i oni wymarzyliby sobie budowę już nowszego kanału bydgoskiego, jakimś takim wyższym bypassem na północ od istniejącej nowej nitki kanału bydgoskiego. Jak ważny jest kanał bydgoski dla dzikiej przyrody? Oj tak, wystarczy tutaj stanąć, żeby posłuchać, ile jest tutaj ptaków, prawda? Więc jest to ważna ostoja w mieście dla ptaków, a także dla ludzi, którzy to miejsce chcą odwiedzić, którzy chcą się zachwycić tą przyrodą. Wystarczy tutaj przyjść, prawda? I można zobaczyć niezwykle cenne i dosyć rzadkie gatunki ptaków. A tak po prostu w środku miasta? Tak, tak, na przykład
właśnie stoimy pod drzewem, jest to olsza czarna, spójrzmy do góry, prawda, wysokie drzewo, ona ma dziuplę, tak? I w tej dziupli mieszka sobie dosyć rzadki gatunek ptaka, tracz nurogęś. Mówię mieszka, ale tak naprawdę ta samica tego tracza już wyleciała z tej dziupli, jej pisklęta zeskoczyły z tej dziupli tutaj prosto na ziemię i podążyła z nimi do wody. Ale widziałeś taką scenę? Nie widziałem, ale widziałem wielokrotnie tej pisklęta. Natomiast jeżeli chodzi o skaczące pisklaki, takie jakby kaczki kaskaderki, to obserwowałem tak krzyżówki, również w tym miejscu, które właśnie wyskakiwały z takich specjalnych budek lęgowych, tutaj zamontowanych dla tych ptaków przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Kanał jest takim uzupełnieniem sieci wodnej, bo Brda jest taką główną częścią. Sama Brda, rzeka, która przepływa przez całą Bydgoszcz. Czy też masz jakieś obserwacje z Brdy? Tak, jak najbardziej. Właśnie to są dwa moje ulubione miejsca do obserwowania ptaków. Brda jest takim właśnie miejscem, gdzie spotkamy jeszcze więcej tych gatunków lęgowych, tych ptaków wodnych. Tam gniazdują chociażby mewy, rybitwy, gatunki kaczek takie jak krakwa, głowienka, czernica, łabędzie niemeperkowski. Wynika to z tego, że tego szuwaru jest tam znacznie więcej na odcinku takim przyujściowym tej naszej rzeki Brdy. A ten odcinek ściśle miejski, bo ja widziałem, właśnie udało nam się nagrać całą rodzinę traczy, nurogęsi, które, no ja nigdy nie widziałem traczy nurogęsi w centrum miasta, nigdy. No, Tak, pierwszy raz mi się i to jest zdarzyło. ewenement na skalę, można powiedzieć, Polski, bo takie populacje miejskie występują zaledwie w kilku miejscach, tak? Jeszcze w Warszawie, ale nasza Bydgoska jest też unikatowa, bo tutaj tracz nurogęś gniazduje wyjątkowo licznie. Jest to do kilkunastu samic z pisklętami w granicach administracyjnych Bydgoszczy i czym się charakteryzuje ten nasz tracz nurogęś? On jest po prostu niepuchliwy, on się nie boi ludzi, a gdy pójdziemy gdzieś w jakieś takie miejsca z dala od miast, to tracz nurogęś najczęściej ucieka z odległości kilkudziesięciu metrów. A te nasze tracze nurogęsi tutaj nie boją się w ogóle człowieka. Ten dystans ucieczki się zmniejszył bardzo, no do kilku metrów. Samice z pisklętami przepływają bardzo blisko ludzi, nie bojąc się ich. Mało tego, ten nasz tracz nurogęś nawet momentami przechodzi na wegetarianizm. Jest to gatunek rybożerny, a tutaj nad Brdą czasem posila się też chlebem. Bydgoszcz ma ponad 360 000 mieszkańców. Brda przepływa przez sam środek miasta, a Wyspa Młyńska stała się centrum rekreacji. Ściągają tam prawdziwe tłumy. Dzikie zwierzęta czują się komfortowo wśród ludzi. W ogóle im to nie przeszkadza. Szpaki naśladują różne dźwięki. Po co one to robią? Jest to kryterium wyboru dla partnerki. Im bogatszy repertuar u samca, tym sam jest wartościowszy dla samicy. No ale jakie dźwięki on wybiera? Czy to muszą być jakieś melodie, nie wiem, coś, co go intryguje? Co jest najczęściej pobierane z otoczenia przez szpaki? Głosy innych gatunków ptaków.
Szpak potrafi naśladować czajkę, kulika, przepiórkę, wilgę. Najczęściej jest słyszana wilga. Wilga, ale wilga jest najtrudniejsza, bo ona ma taki śpiewny dźwięk. Ale jednak szpak sobie ją najczęściej wybiera. A co do dźwięków takich cywilizacyjnych, jakie dźwięki są preferowane przez szpaki? Może to być dźwięk telefonu, dzwonka komórkowego, Czyli proste melodie, Tak. jakieś melodyczne jednak dźwięki. tak, ale również szpaki, które przebywają dużo z ludźmi, na przykład szpaki hodowlane, potrafią naśladować ludzką mowę. Na tyle, że jest to zrozumiałe? Tak. Tą umiejętność szpaków znano od setek lat, że one potrafią naśladować. Tak, właśnie ta umiejętność była doceniona już bardzo dawno temu, ale nie tylko to, ponieważ szpaki ogólnie cieszyły się zainteresowaniem ludzi, nawet ludzi starożytnych. Sam Arystoteles, opisując różne gatunki ptaków, używał jako kryterium ich wielkości szpaka. Czyli mniejszy od szpaka, większy od szpaka, Tak. o to chodziło. Tak, Czyli bardziej zdolny czy mniej zdolny od szpaka. większy, mniejszy. O to chodziło. Ale O szpaki są wielkość. też gatunkiem takim bardzo plastycznym. One potrafią się pojawić w samym centrum miasta i w dzikim lesie. Właściwie wszędzie możemy je spotkać. Tak, unikają jedynie właśnie zwartych kompleksów leśnych oraz wysokogórskich terenów. A tak ogólnie są rozpowszechnione w prawie wszystkich środowiskach. Wszystko wskazuje na to, że to są bardzo inteligentne ptaki. No, potrafią się dostosować, potrafią dawać sobie radę wszędzie, no i znajdować wszędzie pożywienie. Co jest takim ulubionym pożywieniem szpaka? Głównie żywią się bezkręgowcami, ale przez to są znienawidzone przez sadowników, uwielbiają również owoce. Głównie czereśnie, śliwki, wiśnie. I co ciekawe, w przeciwieństwie do innych gatunków ptaków, po zjedzeniu sfermentowanych owoców nie mają one jakby efektu upojenia alkoholowego, ponieważ enzymy, które rozkładają alkohol w ich organizmie, poziom tych enzymów jest o wiele większy niż u innych gatunków w ogóle zwierząt i na przykład o 14 razy większy niż u człowieka. 14 razy większy niż u człowieka. Tak. Ci mogą wypić właściwie dowolną ilość alkoholu i nie będą wstawione. No, można tak powiedzieć. Kanał Bydgoski i Brda zachwyciły mnie i zaskoczyły. Nie spodziewałem się, że właśnie w centrum wielkiego miasta może być taki wspaniały kawałek dzikiej przyrody i dostępny dla każdego. W łatwy sposób można obserwować gatunki, których tak naprawdę trudno odnaleźć w innych miejscach w Polsce. Szczerze zachęcam do odwiedzenia Brdy. A ja tu chętnie jeszcze zostanę, a my zobaczymy się w następnym odcinku.